A takie cudo widzieli? Witam serdecznie na OWU Joy Fan Studio w dzisiejszym materiale z cyklu Na co to, po co to, czyli gitary nikomu do niczego niepotrzebne. A dzisiaj mam sygnaturę Omara Rodrigueza Lopez, czyli Sterling by Music Man Mariposa. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za czołóweczką zaczynamy prezentację tej nikomu niepotrzebnej gitary. Prawda jest taka, jakbyście sobie przeszperali historię kanału, są materiały, które wrzucam, które mają 10 000 wyświetleń po kilku dniach, są materiały, które mają kilkaset wyświetleń po kilku miesiącach i czasami mam wrażenie, że są niektóre te gitary, które naprawdę są nikomu niepotrzebne, których nikt nie chce oglądać. I tyle. Wiadomo, Harley Bentony się klikają, babole w Fenderach się klikają, albo jakieś zepsute gitary się klikają. Natomiast no, gitary typu Sterling nigdy nie były wybitnie klikalnymi gitarami i ja to przecież widzę. Natomiast to, że ja lubię Sterlingi, bardzo lubię te gitary, bardzo lubię je poznawać, na nich grać, no i tym bardziej je Wam prezentować, ja to zdaję sobie sprawę, jak to będzie. I teraz strzelam, że to będzie jeden z tych materiałów, chyba że przez durny tytuł nagle ten materiał wypiję, ale to dobrze, bo więcej osób zapozna się z gitarami Sterlinga. Tak, gitar Sterlinga na kanale było sporo. Mam kilka swoich Sterlingów. Jest Albert Lee, jest Vincent, na którym gram koncerty. Valentine również był, CT30, CT50, Stingraye. Cała masa tych materiałów na kanale jest. A zawsze chciałem wytestować właśnie Mariposę. Mariposę widziałem, jak byłem u kumpla Piotrka w Krakowie. Pozdrawiam. Tylko że on taką różową sobie kupił. No i jak wiecie, po akcji z Sterlingami na Tomanie, o której już Wam wcześniej mówiłem, stwierdziłem, że jest okazja, po prostu muszę. Wybrałem kolor biały, ponieważ białego właściwie nie miałem. On się co prawda nazywał Arctic White, a jak przyszedł do mnie, to tak, wiecie, patrz sobie na te zdjęcia, Wy może troszeczkę inaczej to światło widzicie, ale jak zrobię w ten sposób, a tutaj dam Wam przebitkę z sieci, no to tam jest ten Arctic White, taki jak wiecie, śnieżek, taki bielusieńki śnieżek. Zresztą nawet widać na Pickguardzie, że Pickguard jest bardziej biały niż to. To tak bym prędzej powiedział, że jest taki Olympic White, może podchodzący pod Vintage White, ale no słuchajcie, no ktoś się może zachwycić, ktoś się może nie zachwycić. Tak, inaczej tak ten kolor wygląda. Jak wcześniej mówiłem, jest to sterlingowska wersja Music Manowskiej sygnatury właśnie Mariposa, a jest to gitara sygnowana przez Puertorańczyka, o Jezus, Puerto Rico, gościa z Puerto Rico, o może tak powiem, czyli Omara Rodriguez Lopez. Chyba to nie jest rodzina do Jennifer Lopez, wiecie, no to tak jak w każdym kraju są nazwiska. U nas też mamy Kasię Kowalską i Gdzie są kapcie? Są jakieś kapcie dla babci? No to myślę, że w szafie trzeba szukać. Okej. Kapcie dla babci. Co ja mówiłem? No, że my też w Polsce mamy Kasię Kowalską i Kowalskiego. Chociaż nie wiem, czy wy kojarzycie Kowalskiego. Kojarzycie taki numer? Na dancing baby, zabiorę Ciebie. Na dancing, oh baby. To był bardzo dobry numer. Zresztą uważam, że jest świetnie zrobiony i jak, nie wiem, Kowalski to ogląda, to jestem Twoim fanem. Dobra, ale wracamy do tego cuda. Gitarka, która w tym momencie kosztuje 2,5 klocka. Co uważam, że jest ceną fantastyczną za gitary marki Sterling, bo naprawdę są bardzo dobrze zrobione. To jest cena, która kiedyś w Polsce była ceną hurtową. To tak Wam powiem. Co prawda dostałem jakieś dziwne teorie od widzów, że dlatego
dlatego sterlingi na Tomanie są tańsze, ponieważ Sterling wykupił markę i teraz wszystko produkuje w Chinach. No także odważna teoria, zwłaszcza, że na każdej gitarze oczywiście wszelkie tematy pod tytułem Made in Indonesia i wszystkie sygnatury na kartonach pozostały, ale no, ja się nie mam zamiaru kłócić. Słuchajcie, gitarka bardzo cudowna w kształcie, albo bardzo paskudna, w zależności od tego, kto na nią patrzy. No taki dziwoląg mi to się kojarzy, wiecie, te gitary z serialem typu Jetsonowie, nie? Tego typu klimaty. Z 2 humbuckerkami, przełącznik trójpozycyjny, tak jak jest. Główka jest przepiękna dla mnie, ta główka. Matching headstock w tym samym kolorze co korpus. Układ 4+2, blokowane klucze z perłowymi tymi końcóweczkami. Mam też takie perłówki w sumie chyba w 2 swoich gitarach. I co jest jeszcze fajne, tak jak w tych drogich niektórych Musicmanach, jest wykończona na wysoki połysk, ale tylko sama główeczka. Bardzo ładnie jest to zrobione. No w ogóle gitara jest bardzo dobrze wykonana. Mamy tutaj te perłowe znaczniki progów, prostokątne. Co bym natomiast chciał się zastanowić i pokazać Wam, i tu mam nawet do czego porównać. Większość tych gitar Sterlinga ma gryf z opiekanego klonu, natomiast opiekany klon opiekanemu klonowi nie różny. Zobaczcie, tutaj mam SR30, tą z P90. Zobaczcie, jaki tu jest opiekany klon, a jaki tu jest opiekany klon. Zupełnie co innego. Tutaj jest no taki standardowy, jaki jest wszędzie, a tutaj no to jest, no, dla mnie przepięknie ten wygląda. Teraz pytanie, czy akurat tylko Mariposa ma właśnie opiekany klon, ale taki naprawdę na ciemniutki, brązowiutki kolorek, czy po prostu akurat tak w kilku egzemplarzach albo w tym się tak zdarzyło, że ten typ tak ma. No nie mam pojęcia, nie mam do czego porównać, może kiedyś taką gitarę ktoś z Was miał w łapie, no to chętnie niech mi po prostu da znać. Co jest tutaj jeszcze ciekawe, to to, że przełącznik w ogóle jest ukryty pod pickguardem i tak tylko kawałeczek jego wystaje. Teraz druga do kompletu, słucham. Po co włączyłeś garnek, że świetnie woda A, gotuje? na makaron. To słuchajcie, idę wstawić makaron i zaraz przyjdę. Mostek tutaj zapomniałem, jest oczywiście tego typu jak wszystkie te Sterlingi. Mają z wajchą, którą ja nawet nie wyjąłem, z kartonu, a łączenie gryfu jest również typowe właśnie dla nich, czyli takie jakie bardzo lubię. Czy teraz to będzie nam stroiło? Chyba lepiej. Gitara naprawdę jest wygodna. Wygodna, gryfik jest sterlingowski, ale taki dość cieniutki. Dość cieniutki, taki dla mnie, gdzieś między 22 a 23 mm na pierwszym progu. Przy oczywiście założonych strunach. Taka moja technologia mierzenia tej grubości. No 22,5, widzicie? To się nazywa łapa. To już się czuje. U góry jest 24. No 24,6. No. Także jest fajny, wygodny. Bardzo się przyjemnie tą gitarę trzyma w łapie i się na niej gra. Ciekawe, czy ktoś z Was odgadnie, co to jest za piosenka. Świetny zespół, który niestety się nie przebił moim zdaniem, a wydał przynajmniej 2 fantastyczne płyty. Znaczy ja znam 2. No, może wydał trochę więcej. Także bardzo fajnie. Tu jest jeszcze to, że nie mamy tonu. Słuchajcie, mamy głośność do jednego przetwornika i do drugiego. Więc spokojnie ktoś sobie może ściszyć przykładowo to.
potem ze strzałem odpalić coś innego, nie? Przyjemnie, ale włączę teraz cruncha trochę. Jeżeli myślicie, że ta gitara brzmi ciemno, to macie rację. Te przetworniczki nie są mocnymi humbuckerami, ale mają trochę tej takiej ciemności w sobie. Nie wiem, czy mnie nikt nie zje za to. Gibsonowato to trochę brzmi. Fajowo. Więc zobaczcie, na tym takim crunchiku można zagrać delikatnie, a jak trzeba, to się przyłoi. Nie? No i wiem, że na to czekaliście. Chociaż powiem wam, że jak na nie grałem tydzień temu, miałem inne wrażenie. I też zależy, do czego porównamy. Ja wiem, bo ja porównywałem z tamtą. Zobaczcie. Tylko ta ma po prostu P90, ale ma dopałkę, tylko że nie wiem, ta dopałka chyba i tak tylko booster włącza. To małe sprostowanie, to nie są aktywne P90. W tej, jak mówiłem ostatnio, po prostu jest układ dodatkowo, który nam daje boosterową dopałkę. No i brzmi wyżej, więc też bardziej sieje w głowie, znaczy wyżej. To są P90, więc jest więcej górki. O, może tak powiem. Ale do punkowania, moim zdaniem, lepiej zagra to niż tamto. Chociaż ty... czy to brzmi lepiej, czy po prostu brzmi inaczej? Dajcie znać, dajcie znać. Która, żółta czy zielona w tym momencie?
jak fałka nawet, znaczy jak fałka, jak Explorer, połączenie takie... Czy jak brzmi jak Gibson? Kurde. Wiecie co? To jest dziwne, bo ona była fajna, a potem jak za pierwszym razem na niej grałem, potem jak na niej drugi raz grałem, to taka była ok, a teraz jest znowu fantastyczna. I teraz, to, zobaczcie, wszystko zależy może od dnia naszego nastawienia. Może dlatego tak jest, bo miałem ją zwracać. Teraz pozwolić na kolejną gitarę. I ona teraz po prostu tego nie chce i robi wszystko, żeby mi się podobało, żebym ją jednak zostawił. Muszę to zagrać, bo będzie materiał niespełniony. Dobra, to sobie jeszcze zagram czołówkę Overjoy Fan Studio na pamiątkę, żeby nie było. Gotowi? Lecimy! Ładna. Nie, powiem wam, że naprawdę fajny instrumencik. Nietypowy. Jedno, ale jeszcze, które mogę powiedzieć, wiadomo, ona ma tutaj ładny opływowy kształt na brzuszek i tak dalej. Natomiast u góry jest decha. U góry jest płaska decha, więc tutaj wcięcia już nie ma. To tak jak Telecaster, nie? No, ktoś może stwierdzić, że przy graniu na siedząco trochę mu się za bardzo ten kancik w łapy wbija. Ale naprawdę przyjemny instrumencik. I teraz trochę mi minęło, zanim nagrałem wam ten materiał, bo po prostu miałem kupę roboty. Nie mogę wam nawet powiedzieć, że one w tym momencie na Tomanie są dostępne, to znaczy widzę różowe. Nie wiem, kiedy ten materiał opublikuję. Dzisiaj jest 13 listopada. Widzę różowe. O! Jest biała z Bistoka. Ewentualnie za 2300. To fajna już cena za 2300. To możliwe, że też wyląduje jako Bistok, znaczy wszystko na to wskazuje. Więc dam jakiś link, oczywiście wam dam w tym, bo to okazja, żeby kupić nowego Sterlinga za taką cenę, uważam, że jest teraz duża. Zresztą w ogóle dam wam link do różnych Sterlingów, bo teraz jest promka na Black Friday, nie, na Cyber Week. O, nie wiem, czy teraz Cyber Week jak za chwilę nie wskoczy. I też jest dużo fajnych, tam był Richardson chyba też za 4,5 na 2,800 czy na 2,700. Więc warto gdzieś tam sobie zajrzeć, jak na przykład ktoś odkłada. Wiem, że niektórzy odkładacie na przykład typu 8 czy 9 miesięcy, czy cały rok, wiecie, jak się tam 200 miesięcznie czy 3 odłoży na jakiegoś Cyberweeka i wtedy można fajną gitarę rzeczywiście w niedużej kasie kupić. Więc instrument ogólnie bardzo. To jest jeden z tych instrumentów, które chciałbym, żeby wisiały na zasadzie takiej, że jak mi się raz na pół roku zachce na niej pograć, że biorę łapę
wyciągam i gram. No ale no w tym momencie też sobie na to nie mogę pozwolić. No chyba, że ktoś by chciał ją wypożyczyć, to będę już na taką gitarę na dłużej skazany. Także ewentualnie wrzucę ją na wypożyczalnię. A co? Dajcie wtedy ewentualnie znać, co wy o tym myślicie. Może ktoś będzie zainteresowany i wtedy już będzie musiała ze mną na dłużej przynajmniej zostać. Niech to będzie jakiś motywator dla mnie. No i myślę, że tyle. Kolejny Sterling, właściwie chyba jeden z tych ostatnich, które chciałem sygnowanych sprawdzić. Cieszę się bardzo. Biblioteka materiału na kanale jest. Mam nadzieję, że komuś się przyda. No i słuchajcie, w tym momencie co? Dziękuję Wam za obejrzenie. Dajcie znać, czy Wy lubicie gitary Sterlinga, czy może jakąś macie. Jakie jest Wasze podejście do tematu. Oczywiście pamiętajcie, że możecie wesprzeć kanał poprzez kliknięcie łapeczki w górę, napisanie komentarza. Nawet możecie w komentarzu napisać, jak ma Was pies na imię. Chodzi o to, żeby pozycjonować dalej film. Jak jeszcze się zaczniecie kłócić pod tym filmem, to jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. No i cóż, dziękuję patronom kanału za wsparcie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dzisiaj odbieram dla Was prezenty na święta, także lada chwila będę te paczuszki szykował. Bardzo dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy korzystają z relinków, które są właśnie w opisie i komentarzu. Zajrzyjcie, bardzo, bardzo proszę, to dla Was żadna dodatkowa, powiedzmy, skomplikowana czynność. Macie wszystko to samo, gwarancję itp. itd. A możecie kliknięciem jednym dodatkowym wspomóc moją działalność. Za co Wam również dziękuję już tym, którzy z tego skorzystali. Jesteście mega, mega fajni. No, stąd właśnie środki na kupienie gadżetów. No i cóż, dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio. A ja naprawdę, gdybym nie musiał za 10 minut wychodzić, to bym sobie jeszcze posiedział na tej gitarze, pograł, bo jest fajna. Chyba, że ją zostawić do 13 grudnia. Nie, tyle nie mogę. Do 13 grudnia gram koncert, nie? Z Abbą w Płocku. Jak ktoś jest z okolic Płocka, to zapraszam serdecznie. A ewentualnie te pewniaki, które będą jeszcze w styczniu, w lutym, to jest Radomsko i Zielonka. To też na kup bilecik wszystkie tematy są. Pamiętajcie, zawsze po koncercie możecie podejść, to albo dostaniecie Abbową kosteczkę, albo overdrive'ową. No i przypominam też o konkursie Guitar Battle oraz o targach Guitar Expo, na których oficjalnie już jestem przedstawicielem medialnym, znaczy nie przedstawicielem, patronat medialny objąłem, o, może tak, i również z muzycznymi gratami na tych targach się będę wystawiał, także bukujcie sobie wolny czas na 28-29 marca i do zobaczenia również w Łodzi, także są takie okazje na spotkania, tak, czyli moje koncerty, targi gitarowe, potem pewnie bicie rekordu Guinnessa świata we Wrocku, Poland Rock. Okazje zawsze będą. Także dzięki wszystkim, którzy zawsze przychodzą piąteczki przybijać. I do zobaczenia. Widzicie, jak się zagadałem? Na razie. Dzięki. Cześć, pa i do widzenia. Słynna melodia.